Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Największe głupoty, jakie widziałem we wnętrzach. Takie absurdy, które zastanawiam się, jak można je zrobić. I wierzę, że Wy, moi widzowie, nigdy na takie pomysły byście nie wpadli. A źle się podlizałem. Już za to sama łapka w górę się należy. Tak powinna być. I słuchajcie, na samym końcu pokażę Wam w ogóle takie wpadki projektowe, gdzie zastanawia mnie stan umysłu inwestorów lub fachowców. Jak na takie coś można było wpaść? Pojęcia nie mam. Zanim zaczniemy, jak zwykle, proszę o subskrypcję kanału, dajcie łapkę w górę, choćby za samo tamto. Wejdźcie do mnie na Instagram, polecam, zachęcam, bo w tygodniu tam kilka razy pokazuję różne pomysły, rozwiązania, podpowiedzi. Dobra, zaczynamy. Zacznę od szklanej deski klozetowej. Ja wiem, że już to pokazywałem w jednym odcinku, ale pewnie nie wszyscy to widzieli. No i zastanawia mnie, po co? Po co? No po co? Po co coś takiego? Przecież to ani ładne, ani praktyczne. No ciekawe. Dobra? Ciekawe. Ale co mi po tej ciekawości, jak ja będę musiał się narobić przy tym jak cholera. I nie mówię o tym, do czego służy ubikacja, tylko o czyszczeniu tej deski. Nie mam pomysłu. Naprawdę nie mam pomysłu, po co to komuś było. Tak samo jak szklane wanny. No powiem Wam tak. Tu jeszcze mogę powiedzieć, że to ładnie wygląda, jak jest czyste. A czyste jest nieraz i długo, bo do momentu, kiedy tego nie zaczniecie użytkować. Tak więc można mieć. Jako taką ciekawostkę, czemu nie? Ale tak? No nie wiem. No pewnie fajnie, ciekawie osoba wygląda leżąca w tej wannie. Wyobraźmy sobie, leżąca w tej wannie, jak ktoś obserwuje z boku, tak? To jest to jakieś tam okej. No ale to też, kurde, to jest tyle roboty. No nie wiem. Co myślicie? No uważam, że to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Trzecia rzecz, bo będzie w sumie takich 10 pomysłów, hiper pomysłów, plus ten dodatek ciekawostki. Trzecia rzecz była wanna, to teraz umywalki. Designerskie umywalki. Także niezwykłe. No ludzie, ja rozumiem, gdy są dzieci, bo stateczki mogą sobie puszczać. I to taka umywalka wtedy na plus. Wygląda też ciekawie. Też na plus. Ale użytkować na co dzień normalną rodziną coś takiego, czasem przepierkę trzeba zrobić. Coś namoczyć. Ja wiem, że nie tylko żyją u nas w naszym kraju ludzie, którzy mają rodziny, którzy biorą to pod uwagę, którzy piorą w ogóle, bo mogą oddawać w ogóle do pralni, chociaż pewnie mniejsza jest ilość takich osób, a jak bierze to w pralce, ale czasem jest to potrzebne. No i jak żyć wtedy? Co zrobić? Miska. Szklana deska może się wtedy przydać. Dobra, nie wchodźmy tu. To już może być za daleko. Dobra, czwarta rzecz. Wodospady w domu. Widziałem to na własne oczy. I nie mówię o takich ładnych, designerskich, które tutaj Wam za chwilkę pokażę, bo są ładne, są ciekawe, tak? Ale zrobionych samemu, gdzie ściana z kamienia była zrobiona, później pompka ogrodowa, dysze z góry i to leciało. Słuchajcie, no tu widzicie ciekawsze na pewno rozwiązania, bo ładnie to wygląda. Ale w mieszkaniu takim mniejszym, bo jeszcze rozumiem to w jakimś naprawdę dużym domu, jeszcze potrafię to zrobić, ale w normalnym mieszkaniu, a ja to widziałem w apartamencie, dobra, to było takie 90 m2. Słuchajcie, szum, zapach, wilgoć. I nie chodzi mi o szum wody, bo to przyjemne jest oczywiście, lecz tę wodę pompka musi podawać. A ona wydziela dźwięk. A ten dźwięk może po prostu przeszkadzać. Dobra, ale tu mówię może, chociaż wilgoć na pewno będzie i
zapach również i to na pewno będzie przeszkadzało, ale kolejny punkt, chyba 5, to WC zbyt blisko ściany. Słuchajcie, jak tam to morze, to tu na pewno będzie przeszkadzało. No to jest jeden z większych błędów. Zresztą zapraszam Was do odcinka o to, jak zaprojektować łazienkę tutaj, czy tutaj. W każdym razie kliknijcie. Tam dokładnie szczegółowo pokazywałem, mówiłem też o wymiarach, jakie powinniśmy trzymać między sprzętem, urządzeniami. Najlepiej, żeby było minimum takie 20 cm między ubikacją a ścianą. No, na opartego może i 15, ale no nie, no wyobraźcie sobie większą, tęższą osobę, to no jest to problem. A nieraz te ubikacje są tak wciśnięte, że, no a widziałem już, ale to zdjęcie widziałem, że po prostu było przy ścianie całkowicie. No nie jest to dobry pomysł. Tak samo jak zastanawiam się nad pomysłem, który często mają Anglicy. 2 baterie. Jedna do ciepłej wody, druga do zimnej wody. Instalacja do podciągnięcia, no tutaj też jest jakaś instalacja. 2 baterie, no i użytkowanie tego. Chcesz taką, to taką. A jak chcesz letnią, nie wiem, wiele osób obserwujących mój kanał mieszka w Anglii, a tam się z tym zdarzyło, ale nie tylko, w Hiszpanii również widziałem takie rozwiązania. Tu zresztą jest zdjęcie właśnie z Hiszpanii. Dajcie znać, ale ci, co mieszkają, co mieli do czynienia z takimi bateriami, dajcie znać, jak Wam się to normalnie użytkuje. Ma to sens? Bo sorry, ale ja w tym sensu nie widzę. Kolejny punkt, szklana podłoga, pod tym piasek, muszelki, pięknie. I żeby też nie było, w łazienkach jeszcze bym to potrafił, w łazience w mieszkaniu, w domu, potrafiłbym to zrozumieć, jeżeli domownik, który użytkuje, tam wchodzi w kapciach. Jest to pewien pomysł na urozmaicenie. Ale jeżeli wiemy, że będą tam różni ludzie wchodzili, czasem jeszcze w butach, albo że chcemy użytkować naprawdę długo taką łazienkę, a zazwyczaj robiąc remont łazienki, to myślimy o długim użytkowaniu, pamiętajcie, to szkło porysuje się. Zmatowieje. Jeżeli jest źle wykonane, to pod spód też wejdzie kurz, brud. Ma sens? Myślę, że można łazienkę urozmaicić lepiej, ciekawiej. Ok, lecę do kolejnego punktu. O tym mówiłem przy błędach w łazience, jak uniknąć, jakich błędów uniknąć. Tu macie zresztą ten odcinek. Słuchajcie, zamknięty front szafki z pralki. I mówię tu tylko i wyłącznie o małych łazieneczkach, o małych klitkach. O pralce zresztą będzie jeszcze fajny punkt ostatni, ale dobra. Ale nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu zamykać tego frontu, bo my się cieszymy, że nie widzimy tej pralki i że jest ładnie, estetycznie. Ale tą pralkę po coś macie, użytkujecie ją, a zawsze jak ją zrobicie pranie, musicie ją otworzyć, żeby bęben wysechł. I ten front w małych łazienkach będzie Wam przeszkadzał. No nie ma bata, będzie Wam przeszkadzał, a Wy tą pralkę i tak będziecie widzieć. To po co? Po co? Dobra. I znów wanna. Wanna i autostrada do nieba, a raczej schodki do niej prowadzące. Spotykałem się dużo, w latach 90. bardzo często robiliśmy i to niestety nie tylko w domach, apartamentach, ale i w bloku. Nawet ostatnio byłem, tak dosłownie w styczniu, w grudniu byłem i widziałem coś takiego. Było zrobione na szczęście 1 stopień. Na szczęście 1 stopień, ale 2-3 stopnie do wanny. Ani to ładne, ani praktyczne, a fikołka można wywinąć raz, dwa, guza sobie nabić. Nie polecam, nie polecam. I ostatnia rzecz, zanim pokażę Wam te ciekawostki, cudne rozwiązania, to właśnie pralka. Pralka uniesiona, pralka na wysokościach. Wow. Rozumiem sens, gdy masz mało miejsca. Ale jak zwykle. Ale. No i jak ładować do takiej pralki? Sypywać proszek. A co będzie, gdy
zacznie ta pralka no nieco szaleć przy wirowaniu, a Ty jeszcze siedzisz sobie na takiej ubikacji. No chyba, że liczysz na ubezpieczenie, to w sumie rozumiem. Tylko nie jestem pewien, czy to ubezpieczenie jest tego warte. Zależy się, jak się człowiek wysoko ubezpieczy lub współmałżonka. No dobra, a teraz te kwiatki. Te ciekawostki, gdzie naprawdę zastanawia mnie stan umysłu. No jak można na takie coś wpaść? Zresztą dajcie znać w komentarzach, bo pewnie znacie dużo więcej takich pomysłów. Jak możecie, wyślijcie mi je na maila, napiszcie w komentarzu, to ja sam do Was napiszę. Podeślijcie zdjęcia, bo znając życie zrobimy cykl z tego, małą taką epopeję. Bo takich rozwiązań jest niestety sporo. No zobaczcie tutaj, chcecie przejść do umywalki? Trzeba przekroczyć muszlę. Ciekawe. To, co pokazywałem przed chwilką. Pralka nad WC lub wanną. No, dobra, omówiłem już ten temat wcześniej, więc nie ma sensu. Albo WC, ubikacja w kabinie prysznicowej. No, dobra. Jeszcze dwa w jednym. Można by było to zrozumieć. Ale WC pod skosem? No zobaczcie więcej takich rozwiązań, kwiatków. Wszystkiemu winna tak naprawdę jest, tak podejrzewam, no, patodeweloperka. No bo innego pomysłu nie widzę. No, po co? Takie przyciskanie się bokiem do kabiny. Tak malutkie przejście. Gdybyśmy mieli normalne, większe mieszkania, chociaż tak jak norma mówi, 25 metrów, duże to nie jest, ale nie tam 11, 12 czy 17 metrów, jak niektórzy deweloperzy wymyślają, to z pewnością takich rzeczy można uniknąć. Chyba że ktoś naoglądał się bajki sąsiedzi i wziął to jako podpowiedź. Zrób to sam. To może tak to wyszło, bo innego pomysłu nie mam. Dajcie znać w komentarzu, napiszcie, tak jak mówię, proszę Was, napiszcie w komentarzu, z czym Wy jeszcze się spotkaliście. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę i zapraszam na ten mój Instagram. Wejdźcie, polecam. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.